Cześć, ja jestem Adam i zajmuję się tworzeniem oprogramowania. Chodzi Ci po głowie, żeby za jakiś czas też móc powiedzieć to o sobie? No cóż, jeżeli nie masz na imię Adam, to raczej możesz o tym zapomnieć, chyba że zmienisz imię. Ale jeżeli chodzi o drugą część tego zdania, to pod koniec filmu będziesz mógł spróbować to powiedzieć. No dobra, myślisz, pewnie śmieszki. Nie da się zostać programistą w 10 minut. I racja, poświęcisz 15, może ciut więcej. Pewnie będziesz musiał zapauzować filmik kilka razy, ale zrobisz swoją pierwszą aplikację. Więc zapraszam wszystkich, którzy myślą o zmianie branży, chcą zostawić to, co aktualnie robią, czym się zajmują i zostać seksownym drwalem docinającym swój kod w pobliskim Starbucksie, popijając sojowe latte. Albo jesteś może studentem nie do końca zadowolonym z kierunku studiów i potajemnie zazdrościsz kolegom z informatyki ich flanelowych koszul i okularów. W każdym razie zapraszam również tych, którzy po prostu mają 10 minut wolnego czasu i chcą obejrzeć do śniadania, obiadu czy kolacji coś ciekawego i być może zyskać nowe hobby. Więc zaczynajmy. Udajemy się na stronę apexoracle.com, a następnie w prawym górnym rogu naciskamy przycisk Sign In. Ponieważ nie mamy jeszcze Workspace'u ani żadnych innych danych logowania, naciskamy Request Workspace. Na tym ekranie podajcie informacje, które Was pytają. Oczywiście nie muszą być prawdziwe, ale e-mail podajcie poprawny, bo na niego przyjdzie wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Wymyślcie jeszcze jakąś ciekawą nazwę dla Waszego Workspace'u, podajcie region i możemy przejść dalej. Na tym ekranie odpowiedzcie na pytania w zgodzie ze sobą i podajcie krótkie wyjaśnienie, do czego będzie potrzebny Wam Workspace. Możecie napisać, że się po prostu uczycie. Akceptujemy warunki i potwierdzamy. Teraz wystarczy poczekać, aż przyjdzie do Was e-mail z linkiem aktywacyjnym. Gdy go już dostaniecie, naciśnijcie zielony przycisk Create Workspace, żeby dokończyć ten proces. Ustawcie sobie hasło na swojego użytkownika i najtrudniejsze za nami. Na szczęście Workspace musimy stworzyć tylko raz. Dobra, to przejdźmy do łatwiejszego, czyli do tworzenia samej aplikacji. Wejdźcie sobie do Application Buildera i kliknijcie na jeden z dwóch przycisków do tworzenia aplikacji. Dzisiaj będziemy tworzyć aplikację z pliku, więc wybierzcie środkową opcję i na tym ekranie możecie załadować swojego Excela z jakimiś ciekawymi danymi. Ważne, żeby miały one w miarę tabelaryczną postać, ale jeżeli nie macie nic pod ręką albo nie chce się Wam szukać, to możecie kliknąć na Copy and Paste i wybrać jedną z gotowych zestawów. Ja wybrałem zestaw Vehicle Speed, który jest zbiorem danych o zarejestrowanych przekroczeniach drogowych. Na tym ekranie trzeba podać nazwę tabeli, która zostanie utworzona w bazie, żeby przechować nasze dane. Nazwałem ją tak samo jak próbka, czyli Vehicle Speed. I pozostało tylko kliknąć Create Application i przejść przez krótki wizard, na którym nie zmieniam absolutnie nic. I po chwili czekania Wasza aplikacja będzie gotowa. Będziecie mogli kliknąć Run Application, żeby zobaczyć Wasze dzieło. Przywita nas ekran logowania, na którym wpiszcie dane swojego użytkownika. A oto strona główna, na której widzicie nawigację do 4 różnych stron, które zostały utworzone. Pierwsza z nich, czyli dashboard, przedstawia wizualizację danych na różnych wykresach. Możecie obejrzeć je sobie dokładniej później. W lewym górnym rogu otwiera się nawigację, przez którą można przeskoczyć do kolejnej z 4 stron. Przedstawia ona dane w postaci tabelarycznej. Po lewej stronie są przygotowane filtry, z których możecie skorzystać. Tak więc można przeglądać dane, filtrując je po prędkości, lokalizacji, stanie, w którym nastąpiło przekroczenie i innych informacjach. Trzecia strona to również raport, ale ma możliwość edycji i usuwania danych. Posiada też przycisk, który otwiera formularz do rejestracji nowych przekroczeń. Czwarta strona to po prostu kalendarz z wykroczeniami per miesiąc i dzień. I voilà, macie swoją pierwszą aplikację.
Trochę brzydka? Bardzo proszę. Kliknijcie na przycisk Steamroller i bawcie się dowoli niczym w kreatorze postaci z Cyberpunka. Można zmieniać kolorki, różne suwaczki, można ustawić zupełnie inny motyw i Wasza aplikacja będzie najpiękniejsza na świecie. Powiecie, Adam, ale ta aplikacja nadal nic nie robi. Nic pożytecznego w każdym razie. No tak, no bo ta aplikacja zrobiona w kreatorze w 3 minuty. Narzędzie, które Wam pokazałem, to Oracle Application Express i jak sama nazwa wskazuje, służy do robienia aplikacji internetowych szybko. Ale nie chcę, żebyście odnieśli mylne wrażenie, że każda aplikacja zrobiona w Apexie wygląda tak jak ta przed chwilą. Sęk w tym, że 3 minuty to naprawdę mało czasu, nawet jak na Apexa. Ale jeżeli poświęcicie 3 godziny zamiast 3 minut, to możecie zrobić na przykład coś takiego. To jest aplikacja, którą wspólnie z kolegami z Pretiusa, firmy, w której pracuję, zbudowaliśmy w czasie największego kryzysu w związku z wybuchem wojny. Pozwala ona w łatwy sposób organizować pracę wolontariuszy w punktach pomocy. Żeby jakoś zapanować nad ilością chętnych, poproszono nas o zbudowanie aplikacji, w której wolontariusz może łatwo wybrać slot czasowy, w którym przyjdzie, podać swoje dane kontaktowe oraz inne przydatne informacje, a po rejestracji otrzymuje maila z potwierdzeniem. Osoby zarządzające wolontariatem mogą z kolei przeglądać raporty zgłoszeń na dane dni, statystyki, dzięki którym koordynowanie pracą staje się łatwiejsze. Innym przykładem może być aplikacja stworzona przez firmę United Codes przy okazji mistrzostw w piłce nożnej. Po założeniu konta można było w niej obstawiać wyniki meczów i ścigać się ze swoimi znajomymi oraz całą resztą graczy z całego świata. I jestem pewien, że niedługo aplikacja odżyje i zostanie dostosowana do tegorocznego turnieju, także możecie sobie zapisać link i przyłączyć się do zabawy. Mówi się, że Apex jest platformą low-code'ową, ale o co w tym chodzi? Jak nie wiadomo, to wiadomo. Ja wiem, wy wiecie. Po prostu usiadł ktoś mądry i stwierdził, czemu ci ludzie z IT chcą tyle pieniędzy za te aplikacje? Przecież one w większości są takie same. Tu formularz rejestracji, tu formularz. Tutaj raport z wykresami, tu raport prawie że taki sam. Jakby tak wziąć ten cały kod i upakować w klocki, które każdy będzie mógł sobie później poskładać na stronie. I to nazwano no-codem. Ale potem się pojawił ktoś oburzony i powiedział, że u niego te klocki to jednak muszą inaczej trochę działać. To inaczej musi być, że niby jest dobrze, ale nie do końca. No i zostawiono w tych klockach furtkę taką, żeby gdzie trzeba, to można było dopisać trochę swojego kodu. Nadal są klocki, ale pozmieniać trochę można. I takiego właśnie mamy Apexa. I wiem, zaraz przyjdzie ktoś, kto powie, że on nie chce z klocków składać, że on chce być poważnym programistą przez duże P. On chce znać Javę, .NETA, Angulara i Reacta, a o Apexie to nie słyszał nawet od swoich kolegów programistów. No, dobrze, tylko wiesz, tego wszystkiego nie nauczysz się w tydzień. A w tydzień w Apexie możesz zbudować całkiem fajną aplikację. A jak już ją zbudujesz, to będziesz ją chciał udoskonalać, ulepszać, a w tym celu będziesz musiał zrozumieć, jak dane komponenty działają. I tak było ze mną. Zaczynałem od Apexa. Dostałem swoją pierwszą pracę, nie umiejąc jeszcze programować dobrze w takim powszechnie rozumianym znaczeniu. A teraz znam Apexa od tej drugiej strony. Wiem, jak to jest, że składając stronę z komponentów, ona później działa. Umiem tworzyć swoje klocki, które później wykorzystuję w aplikacjach albo udostępniam innym deweloperom. Nauczyłem się programowania, ale uwierzcie mi, od tej drugiej strony jest o wiele łatwiej, bo zaczynacie z wizją końca, zaczynacie z wizją celu. Zazwyczaj uczycie się czegoś, żeby poprawić konkretną rzecz, udoskonalić konkretną rzecz w waszym projekcie. I może to będzie wasz hobbystyczny projekt, a może będziecie mieli tyle szczęścia co ja i na pewnym etapie nauki zdobędziecie swoją pierwszą pracę. A wtedy to już z górki, bo będziecie czerpać wiedzę od starszych kolegów z zespołu. I tego przede wszystkim wam życzę. Ale na razie wystarczy, że pozostaniecie cierpliwi i dociekliwi. Po filmie wróćcie sobie do waszej aplikacji. Spróbujcie ją trochę pozmieniać, dodać nowe strony, komponenty, przyciski,
Z początku pewnie będzie Wam trochę trudno się w tym odnaleźć, ale tak jest chyba najłatwiej poznawać Apexa. Jestem bardzo ciekawy, więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym nagraniu. Jeżeli jakieś pytania Was nurtują, to śmiało. No i jeżeli Was zaciekawiłem, to zostawcie łapkę w górę, a ja obiecuję, że im więcej łapek w górę, tym szybciej siądę do nagrywania kolejnego filmiku, w którym wrócę do Was już z większą ilością konkretów. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.